Dobra, zobaczymy co tu będzie, co to będzie, co to będzie. O, jest Dinki. Dobra, ja sobie sprawdzam tutaj ten pomost 5650 na 5 metrów i wam powiem, no, pierwsze dwie ryby. Nie to jedno. Pierwsze to był lustrzeń, ale za chwilę po nim był na Tutti Frutti czerwone, znowu kowal tutaj w tym miejscu, ale potem była przerwa w braniach zupełna, nie? Więc nie wiem, możecie dać znać jak to u was, ale u mnie Tutti Frutti w tym miejscu nie funkcjonuje, więc pozmieniam zestawy sobie na śmietanę. Muszę dorobić jej zanętę, ale tutaj bez niespodzianek. Dobra, muszę zamienić. Nie Tutti Frutti, tylko śmietanę właśnie. To jest to. Miałem założone cały czas Tutti Frutti. Jeszcze nie pozmieniałem, ciekawe, czy to mi nie psuje spota. Więc mam śmietanę, słodką śmietanę. Tam jest więcej też tych peletów słodkiej śmietany do użycia. Nawet pewnie w tym drugim tutaj, którego nie założyłem. No, tu jest więcej użyte tej słodkiej śmietany. Ale to chyba bez znaczenia. Ten zestaw jest tym kulką 12, pop-up, kukurydzą tym. No i co, wrzucam sobie na 5 metrów. Ja widzę, że na czacie jest sporo łowione, ale u mnie to już nie jest tak super. Nie wiem, może ja przełowiłem, może coś innego. Próbuję sobie tą metodę używać. Tutaj to widzieliście, tu jest 16 założona. No i co, to niech leży dłuższy czas. Zobaczymy, jak na tą metodę będzie wchodziło. Nie wiem, czy te ilości ryb, które tu wyskakują, to wynikają z tego, że jest tak dużo ludzi, przez to wyskakuje co chwilę łowiona ryba, czy wam tak bierze tutaj aktualnie? Mapy jeszcze nie pokazałem, nie? 5650 tutaj. Nie wiem, bardziej to jest G5, czy bardziej G6? Bardziej G6. No, także Tutti Frutti leżało, nic się nie działo. Tu jest karaś. Tego nie chcemy łowić. Ale jak widzicie, póki co, to u mnie te dinkosy 2 zobaczyliście. No i ja tu nie widzę jakichś super wyników. Chyba że je przełowiłem. No i przede wszystkim chciałem sprawdzić tą obniżoną temperaturę, bo wtedy to Tutti Frutti fajnie funkcjonowało te 4-5 dni temu na właśnie obniżonej temperaturze. Później jak już wleciała normalna, to już się bardziej tu śmietana zaczynała. To zresztą ostatnio łowiłem poza tym wiaderkowym kowalem, to łowiłem tu w tym miejscu, tak po skosie 8 metrów. No ale w zasadzie to tak jak wam wtedy mówiłem, to jest to samo. Tu przynajmniej można sobie rzucić w tamtą stronę. Właśnie tu się zastanawiam, czy bardziej w stronę tego drzewa, czy bardziej tutaj tego pomostu, czy tak pomiędzy. Ale tam też te ryby brały. Tu się może ruszy, jak zanętę w końcu dorzuciłem dobrą. Gorzej, że może im już ta Tutti Frutti tak przeszkadza, że im w ogóle nie smakuje. Z kolejne dinki. Ciekawe jak z braniami przykładów ogonów, bo ogonom fajnie smakowało to Tutti Frutti, nie? A z tym to nie wiem. Jak ze śmietaną, bo jak nagrywałem to tak, na Tutti Frutti brały ogony i dingosy, a na śmietanę brały C2 i golce, także no trudno powiedzieć. Dobra, ja wchodzę, już 4 minuty gadam głupoty. Zobaczymy co tu się będzie działo w ciągu tej godziny. Może się coś ruszy. Bo na razie to tak widzicie. To też wina pewnie zanęty, że tak słabo. I tutaj miałem jedno F1, myślałem, że będzie dużo lepiej, a to już było na śmietanę, tak, to już było na ten zestaw, który teraz trzymam, śmietanowy. Także nie wiem, coś trzeba pomyśleć. No, jakie fajne branie tam jest. No, się okaże, że to trzeba się przestawić tam na te 17 metrów każdym zestawem. No tam ja nie łowiłem, tam nie przełowiłem. No i biorą przynajmniej linki, a nie biorą... No to jest plus, no. No jeszcze, żeby karasie tylko nie brały, też było fajnie.
Gdzie biorą dinki, nie biorą zwykłe karpie, to jest najważniejsze. Ciekaw jestem, co jeszcze tu będzie wchodziło. Ale ten dinki już taki 5 kg to jest ładny. Ciekawe, jakich tu jest dużo. Dziwne zakrzywienie linki się robi. Co to może być? Co to może być? Jakiś lin. Nie, F1. O. No, tylko żeby... Dobra, już nie narzekam, nie muszą być większe. Takich 50 w godzinę to już by wystarczyło. Tu teraz jest branie. Coś się dzieje na tą śmietanę. Coś się dzieje na tą śmietanę. Tutti frutti faktycznie. To jest tylko karaś. Tutti frutti się już nie sprawdza. No to wychodzi tylko śmietana. No dziwne. Myślę, że coś troszkę inaczej będzie, skoro ta obniżona temperatura wleciała. Chyba że jest jeszcze inna skuteczna przynęta na tej obniżonej. To też jest do sprawdzenia w sumie, nie? Dobra. Coś tu ładnie kija wygięło. Coś tu ładne, ale dziwne, że tak ten, nie? Na shifcie problem z tym, kręci, wyciąga, a jest dinki. Kręci, wyciąga jakby, ale w sumie nie ucieka. Takie 5-6, co? Kolejny. Mi się już tu zanęta skończyła, czyli co, ja tą rybę wyciągałem już bez zanęty. Ja wam wrzucę jeszcze pewnie na sam początek filmu. Chwilę temu zrobiłem taką zanętę, taką o. To tam będziecie widzieć ładnie pokazaną. Na co biorą, jak biorą. O ile to nie popsuje brania. A tutaj, tu na 17 metrach. Fajny kompospot się okazuje. Kolejne dinki z 17 metrów. Że ja muszę wszędzie zanęty powkładać, bo teraz się coś wieczorem wydarzyło. Teraz tak, gdzie ja to rzucam? Wydaje mi się, że to na to drzewo tutaj można celować, tu pomiędzy tym drzewem a tym pomostem. Oj, C2 właśnie. O tym mówiłem. C2 ostatnio wychodziły. One fajnie już płacą. No, fajnie, fajnie. Chyba też trochę za mocno rzucałem tam w prawą stronę dzisiaj. Może nie tak. Może się troszkę przesunęły. No ale fajnie, że tam biorą też na prost. Jak komuś tu już słabiej daje tutaj w tym miejscu przy pomoście, to możecie rzucać tam na wprost. A u mnie jak to wynik, ten początek to można było w ogóle nie liczyć, bo to jeszcze było na tutti frutti, ten już było na śmietanę. Czyli dopiero w sumie do 12 minut. Gorzej, że to było nęcone tutti frutti, to może psuć tu wyniki, ale zobaczymy jak to wyjdzie z tej godzinki. Dobra, znowu karaś od mnie. Najgorsze co może być. Kolejny już golec. Na tym zestawie z samą kukurydzą. Ile temu go nie pokazałem, bo nie było sensu. No taki nie za duży, ale dobra, teraz już zrobimy kolejne takie wejście. Na razie jest cisza. Cisza jest na tych zestawach, na których dałem zanętę nową. Nie wiem. Ona się różni tym, że tam jest więcej tej słodkiej śmietany niż śmietany standardowej. Zobaczymy. No przede wszystkim tam są kulki też dorzucone, nie? Okej. Dobra, to ja czekam tu chwilę prędzej. O, taki był ładny golec. Także golce się też trzymają. A, to fajna ryba pod zarobek. To ewidentnie to nie jest karaś. Dobra, jakby tak na zmianę wchodziła tutaj taka ryba, miała później karaś, to bym się nie obraził. Zdecydowanie. Tam jest coś małego. No tutaj ta rybka to już była fajna. A tu jest karaś. Dobra, ale prędzej były dwa golce na tym zestawie, więc no, nie będę krzyczał, no. Biorą rybki, biorą. Damy tu zanętę, tą, którą mam teraz na tamtych zestawach. Dam troszkę raz na prawo. No i poczekamy.
No jakieś ładne branie. Chwilę temu to tak mocno zdeksyważyłem, wam nie pokazałem. Dostałem fajne C2 na ten środkowy zestaw. 10 kg C2 i po tym F1 na ten kij, który teraz trzymam, tu zmieniłem sobie przypony na 18 kg. Bo miałem 27. To już w trakcie montuję sobie ten film, który teraz oglądacie i tak zauważyłem, bo nieraz nie zauważam od razu. Coś tam mówię i później robię co innego niż mówię. To zresztą sami wiecie jak jest. No, często tak jest, że w trakcie montażu, a staram się od razu to na bieżąco montować, to zauważam właśnie jakieś takie dziwne akcje. Typu zanęta albo przynęta nie ta co użyta, albo coś jeszcze innego zawsze wyłapię niż mi się wydaje, że używam. Różnie to ze mną bywa. Dobra, a tutaj kolejne dinki na tym 17 metrach. Dobra, coś tu znowu wygina, więc jest sens to pokazać. Kolejny dinkuś. Coś się zmieniło po tym, jak zmieniłem teraz. Tutaj ten przekonałem na mniejszy. Tak mi się wydaje. Nagle się coś zaczęło dziać. Tu niestety znowu karaś, ale jak mówiłem, gdyby na zmianę brały fajne ryby i karasie, to też nie będzie nic wybrzydzał. Co to może być? Parę ciekawych rybek ostatnio. To jest jakiś mniejszy. Tam trzeba wyciągnąć to, co tam siadło. I się zastanawiam, czy tu 6 metrów nie ustawić na jednym zestawie. I zaczynam grzebać, nie? Już zaczynam kombinować. Dawno lustrzenia nie było. Dobra, dam tu 6 sobie, tak z ciekawości, bo nieraz tak tu też było łowione. Minimalna różnica. No a tu były jakieś F1, płotka nawet była. Tu był golec znowu fajny. Także taka fajna mieszanka tych ryb jest. A powiedzmy, że ja stoję 40 minut, ale nie wiem, zobaczymy. Jak będą brały też ryb po 10, a może i 20 dociągnę, zobaczymy. Bo jak wiecie, po godzinie się potrafią ryby zawsze uspokoić, nie? Trochę czasu wejścia nie robiłem. Czas coś pokazać. Czas pokazać coś, czego nie chciałbym tu łowić, czyli zwykły karpi. No nie wiem, znowu jest spokój. Ja nie jestem rzecz tutaj godzinę. Chociaż dobra, powiedzmy, no jak potraktujemy, że to było na początku łowione, no to już jestem godzinę. Tam była fajna seria F1, znowu jakieś tam golce, dinkosy, ale te ryby takie mniejsze. Jakby, nie wiem, ja kolejny raz widzę po 40 minutach, nawet nie godzinie, zaczyna się robić coś złego. Może to też ta pogoda, bo jest ponad 6 metrów wiatru od dłuższego czasu i to też sami wiecie, że na karpiach one są czułe, nie? To już zaczyna przeszkadzać. Dostałem jakąś rybę, bawię się tak, że założyłem naturalnie czerwoną kukurydzę do tej śmietany. I tam dostałem też jakąś rybę na tą malutką. No to jest kolejny golec. No, także wiecie, to jest taki jak ja zawsze lubię. Szkoda, że temperatura i pogoda nie jest tak jak zawsze, jakbyśmy chcieli. Nie byłoby lepiej. Dobra. Sobie nie ma co za dużo mówić, chociaż zobaczcie, jest taki fajny kolejny 2-kilogramowy prawie, że rzucam właśnie tu gdzieś, tu. Albo tu spadło, ale tutaj generalnie celuję. No i teraz była taka fajna seria. Po tym golcu był jeden F1, tutaj był mały C2, znowu FF. Także no, marudziłem i swoje wywołałem. Jeszcze mam tutaj powiedzmy 6 minut stania. Zobaczymy, co się tu zadzieje. Dobra, to powiedzmy, że to jest ostatnia ryba. Chwilę temu była piękna seria F1. Piękna seria F1. A ten tutaj ładny, 7 kg. Dobra, to ja wrzucę sobie to oczywiście zestawy, niech leżą, patrzcie, były, nie? To już prędzej mówiłem, no ale tam jak mówiłem, to były F1, F1, później znowu tutaj. Całkiem fajnie. Prędkość wiatru się zmniejszyła i to jest duża sprawa. Pewnie się trochę przez to poprawię, no ale niestety ja już jestem godzinę, nawet ponad, czyli 3 godziny 10.
Dobra, zobaczymy, co my tego tutaj dostaniemy, ale robotę teraz, ta końcówka, te F1 na sam koniec, tą robotę w siatce na pewno zrobiły. Tak przynajmniej myślę. Takiego nie mam, płotek to tam nie mam. O, na tym zarobię kowalom. 94, taki bonus do tego wszystkiego, ale to tak jak mówiłem prędzej na początku, to on wziął akurat na Tutti Frutti jeszcze. A reszta wszystko na śmietankę. 604, cudów nie ma, dużo F1 i one ratują. Jakbym od początku łowił na śmietanę, to pewnie rezultaty byłoby dużo lepsze. No i ten wiatr to jest chyba z 15 minut. Zresztą tutaj widać gdzieś pewnie po tym, że przerwa w takich sensownych braniach była w pewnym momencie. Co widzieliście na bieżąco? Dobra, 604. Zobaczymy, co tam siedzi jeszcze w kawiarni. Do tego kowala nie liczę, bo powiedzmy, że on był jakby przed tym, jak sensownie brało. Ja sobie tu tak na szybko zerknę, co tam siedzi. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana. No i na razie. O, jest kolejna taka ryba, która to typowo bierze. Okej, dobra, to ja kończę. Tu chyba nie będzie jakiegoś olbrzyma. Dobra. No to papa, żegnam się karpiem pospolitym. Chyba że tu będzie jakiś bydle, to go jeszcze zobaczycie.